Cześć, siemano. Dzisiaj przychodzę z totalnie innym filmem. Troszeczkę sobie odejdziemy od tematyki tibijskiej, no bo chciałbym porozmawiać o gierce, która wciągnęła mnie jak żadna inna oprócz Tibi przez ostatnie dużo lat, mianowicie Path of Exile 2. Z perspektywy osoby, która przegrała w Tibie, nie wiem, myślę, że tysiące godzin, no bo nawet licząc ostatnie półtorej roku, gdzie tam minimum te 2 godziny hunta, czasami 3 godziny hunta plus jakieś bossy, no, czyli 3 godziny dziennie, no to już nam daje pewnie ze 2000 godzin. No wiadomo, że na tym się raczej też nie kończyło. Natomiast w PoE dwójkę, jak tylko wyszła, no to spędziłem w pierwsze 2 miesiące 500 godzin na tej gierce. Wciągnęło mnie niesamowicie. No i dlatego chciałbym się z Wami podzielić wrażeniami i tak rozważyć, czy z perspektywy Tibijczyka, osoby, która gra tylko w Tibie, czy warto w ogóle do tej gierki podchodzić, czy warto jej spróbować. No bo nie ukrywam, wcześniej próbowałem jak Diablo, trójkę, czwórkę, oczywiście dwójkę już dawno, gdzieś tam jakieś inne gierki, natomiast żadna nie wciągnęła mnie tak jak Tibia. Tak jak Tibia, no tak jak Tibia. Natomiast PoE dwójka wsiąknąłem w tą gierkę totalnie. I teraz chciałbym sobie tak troszeczkę w miarę merytorycznie na ten temat porozmawiać. I zacząłbym chyba od najważniejszej informacji, że Path of Exile 2, czyli PoE dwójka, to jest gierka, która w tej chwili jest tak naprawdę w fazie beta, czyli to jeszcze nie jest jakby finalna, ostateczna wersja. Ta gra cały czas się rozwija, wprowadzane jest masę zmian i też dlatego w tym momencie wypuszczam ten film, bo 4 kwietnia wychodzi gigantyczny patch, dużo zmian, nowa klasa, masa nowego kontentu, no i oczywiście co za tym idzie startuje nowy sezon. Natomiast o sezonach to sobie jeszcze porozmawiamy. Jednak zdradzę, że start sezonu to jest najlepszy moment, żeby po prostu podejść do tej gierki. No bo wtedy mamy zresetowaną ekonomię, wszyscy startują, tak jakbyście wystartowali na nowym serwerze w Tibie. I co za tym idzie, jako że jest to beta, jest to early access, e, gdzieś tam finałowe wydanie gry prawdopodobnie planowane jest na jakąś końcówkę 25 roku, pewnie gdzieś na jesieni powinniśmy otrzymać już taką finalną wersję, która będzie, co ciekawe, darmowa. Nie będziecie musieli zapłacić, nie będziecie potrzebowali konta premium, nie będziecie musieli zapłacić za grę. Będzie ona dostępna za darmo, bo monetyzacja działa w tej grze trochę inaczej niż w Tibi. No natomiast, jako że jest to teraz Early Access, no to jest on płatny. Klucz do PoE, do Early Accessu kosztuje jakieś 130 zł, no $30. No natomiast GGG, czyli studio, które pracuje nad tą grą, nie jest tak zachłanne, bym powiedział, jak Chipsoft. No i za te $30 dostajecie nie tylko dostęp do gry, ale również punkty premium, które możecie wydać na jakieś tam skiny, dodatkowe rzeczy. Te punkty premium to jak Tibia Coiny i możecie je po prostu sobie wydać. Dostajecie dostęp do gry i jednocześnie ilość tych punktów premium, tak jakbyście kupili same punkty premium za $30, więc można powiedzieć, że klucz jest jakby do tych punktów premium gratis. I tak jakby Early Access kupujecie raz, nie ma tutaj subskrypcji jakiegoś paca czy cokolwiek, co musicie odnawiać co miesiąc, tylko tak jakbyście kupili normalną gierkę pudełkową, macie do niej od tego momentu dostęp. Także, no tak jak mówię, myślę, że to $30 to jest za okolice te 120-130 zł, które płacicie raz i jeszcze dostajecie punkty premium, więc to też jest myślę taki powód, dla którego warto spróbować, no bo nie jest jakiś kosmiczny pieniądz, no a gierka już Wam tak czy siak zostanie. Tak jak wspomniałem, 4 kwietnia startuje nowy sezon, co bardzo, tak jakby, to są najbardziej sprzyjające warunki, żeby spróbować i wystartować w tej gierce, no bo budowa tej gry jest sezonowa. Jak ktoś grał, nie wiem, w Diablo wcześniej, czy
czy nawet w PoE 1, to mniej więcej pewnie wie o co chodzi z sezonami, czyli jakby co jakiś czas wprowadzane są duże zmiany w grze, jakiś duży patch i jednocześnie w tym momencie jakby otwierany jest jakby nowy serwer, jest totalny reset ekonomii wszystkiego. Oczywiście te postacie, które sobie wcześniej stworzyliście na innych sezonach wam zostają, no natomiast tutaj jakby startujecie na nowym serwerze. Także teraz jest całkiem dobry moment na to, też dlatego stwierdziłem, że to dobry moment, żeby wam tą grę przedstawić. Fakt faktem, że może być ona nieco odstraszająca. Punkt wejścia jest dosyć wysoki, bo no jest bardzo rozbudowana i może przerażać. Natomiast kampania jest tak skonstruowana, że tak naprawdę po ograniu samej kampanii praktycznie już wiecie wszystko, co się z czym je i tak naprawdę wystarcza ona jako wprowadzenie. Ja oczywiście postaram się teraz wypuścić trochę filmów, w których wprowadzę Was do tego świata PoE i omówię te takie najbardziej istotne mechaniki, istotne aspekty tej gry, tak żeby po prostu start był łatwiejszy, jeśli ktoś by się na niego zdecydował. Osobiście dla mnie to, jak skonstruowana jest kampania, naprawdę tutaj sprawia, że ten punkt wejścia jest dużo bardziej obniżony, bo na przykład PoE 1 mnie nie przekonała i niespecjalnie jakoś mnie wciągnęła. Nawet teraz była nagroda za to, że jeśli wbijecie w PoE 1 na nowym sezonie 80 poziom, czy tam na evencie, no to dostaniecie darmowego skina, którego będziecie w PoE 2 mogli używać. No i jakoś doszedłem chyba do 60 poziomu i jakoś nie mogę się zabrać, żeby ten 80 dobić. Niespecjalnie mnie PoE 1 przekonuje, natomiast PoE 2 wciągnęła mnie niesamowicie. Wspomniałem o tym skinie, bo co ciekawe, wszystko co kupicie w PoE 2 automatycznie możecie używać w PoE 1 i w drugą stronę też, jeśli ktoś kupił jakieś dodatkowe rzeczy premium w PoE 1, no to większość z tych rzeczy jest przeniesiona do PoE 2. Jeszcze nie wszystkie gdzieś tam skiny powiedzmy, natomiast czy dodatkowe stasztaby i tak dalej, to wszystko się przeniosło i tak samo to wszystko przenosi się między sezonami. Nie jest tak jak w Tibie, że jeśli kupicie sobie jakiś outfit na danej postaci na danym serwerze, no to możecie używać tylko na tej postaci na tym serwerze. Tylko w PoE jest tak, że kupujecie te wszystkie gadżety na konto i możecie używać na każdej postaci, na każdym sezonie, na który stworzycie, co jest mega tutaj według mnie spoko. No bo kupujecie raz i już macie i możecie korzystać z tego na każdej postaci i na każdym sezonie. Jeśli chodzi o to, że niektórych może przerażać, no bo wiadomo, dla casualowego gracza taka gierka oparta na grindzie, no ta Tibia też jest zresztą oparta na grindzie, może trochę przerażać, że on nie ma czasu tyle siedzieć przy kompie. No i ten aspekt wydaje mi się, że nawet PoE ma dużą przewagę, bo jakby w PoE nie ma różnicy, czy gracie solo, czy gracie w teamie. Jakby gierka jest skonstruowana tak, że cały content możecie ograć solo i nie stracicie nic względem ludzi, którzy będą grać w teamie i tak naprawdę na jedno wychodzi. Więc jeśli jesteście casualowym graczem, i macie powiedzmy godzinkę, 2 godzinki dziennie, no to spokojnie będziecie sobie mogli ten content solo ogrywać, nic nie będzie was trzymać, że na przykład jak nie macie teamu, to jakiegoś bossa nie zrobicie, tutaj każdego bossa możecie zabić solo. I co jakby drugi aspekt, no takie myślenie, że ktoś tam ma mało czasu i będzie do tyłu, no nie do końca, no bo tak naprawdę na samą kampanię, jeśli pierwszy raz zetkniecie się z tą gierką, no to myślę, że będziecie potrzebować 30-40 godzin. Wiadomo, że jeśli ktoś już jest doświadczony i speedrunuje, no to tą kampanię robi tam w kilka godzin, nie? Ale no przy pierwszym kontakcie, tak mówię, no tego kontentu na samej kampanii bez endgame'u wystarczy Wam przy pierwszym kontakcie nawet na te 20, 30, 40 godzin spokojnie.
więc dłużej się będziecie jakby dobrze bawić. No potem endgame, no endgame to już jest tak naprawdę temat rzeka, więc tak jak mówię, ja mam przegrane jakieś 500 godzin od premiery gierki i większość z tego przegrałem w pierwsze 2 miesiące, także no wciągnęło mnie okropnie. No natomiast tak jak mówię, jeśli jesteście casualem, no to nic was nie blokuje. Nie musicie czekać na żaden team, nie musicie się umawiać z ludźmi na godzinę. Macie czas, macie ochotę, to wbijacie. Macie tu instancję, więc nie ma też czekania do jakiegoś respa, żeby sobie poekspić czy coś. Co prawda tutaj tak nie działa to w ten sposób, że macie ekspowiska, jedną mapę czy coś, tylko tutaj po prostu macie mapki, na które wchodzicie, czyścicie je i idziecie dalej. I dzięki temu przynajmniej nie musicie w żaden sposób tutaj gdzieś tam dostosowywać się do innych graczy, co myślę dla takiego casualowego gracza tym bardziej jest spoko i jest plusem. Co więcej, po jeden na początku może się wydawać bardzo trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o bossy, no bo bossy tutaj mają wiele mechanik, które no, po prostu one-shotują i każdego bossa musicie się po prostu nauczyć. Są takie bossy, które są proste i zabijecie je bez problemu za pierwszym podejściem, no natomiast zdarza się, że na przykład utkniecie na jakimś bossie, na przykład ja bossa pierwszego aktu, to podchodziłem do niego chyba przez, nie wiem, 2 albo 3 godziny, no bo za każdym razem jak zginiecie, no to podchodzicie do walki od nowa, jakby wam się ta walka z bossem resetuje, przynajmniej w trakcie kampanii, no bo do 70 levela nie ma żadnego death penalty, więc nic nie tracicie, jeśli ten boss was zabije. Dopiero po 70 poziomie zaczynacie tracić doświadczenie przy każdej śmierci. Natomiast mówię, w trakcie kampanii te bossy, tak naprawdę kampania jest po to, żebyście się nauczyli mechanik tych bossów, bo później po prostu te mechaniki, bossy się przewijają w endgame'ie i to się będzie powtarzać, a tam już expo będziecie tracić. No natomiast mówię, jak już zabijecie takiego bossa, na którym utkniecie, no to daje bardzo dużą satysfakcję. No i przeważnie jeśli utkniecie na takim bossie, to nie do końca jest kwestia tego, że on jest tak trudny, tylko może się okazać, że po prostu jesteście źle zbudowani, macie za słaby ekwipunek, za mało obrażeń i tak dalej i wtedy z takiego bossa, żeby go zbić, na przykład potrzebujecie, nie wiem, 10 czy 15 minut z nim walczyć. Natomiast wiadomo, że jeśli macie mocny ekwipunek, mocną postać, no to zabijecie go bez problemu dużo szybciej. No ale mimo wszystko no, daje to bardzo dużą satysfakcję, jak już takiego bossa pokonacie. Wydaje mi się, że satysfakcja z przebrnięcia przez takie bossy w PoE jest znacznie większa niż w Tibi, gdzie te bossy potem tak naprawdę klepie się taśmowo i nie stawiają żadnego w zasadzie wyzwania. Kolejnym aspektem myślę, że jest rozwój postaci. W PoE występuje też drzewko umiejętności, czy tam koło umiejętności, jak zwał, tak zwał. No przy tym, że w PoE no to koło jest gigantyczne i tak naprawdę to, co mamy w Tibi, to jest jakiś taki wyschnięty krzak, chwast, który nic nie wnosi, bo nie oszukujmy się, w Tibi jak ustawicie sobie koło raz, no to zmieniacie je dopiero jak wbijecie kolejne 50 czy 100 poziomów. No a w PoE tak naprawdę koło możecie zmieniać non-stop, bo w zależności od tego, co sobie wymyślicie, jak zbudować postać, to gdzieś tam to koło dostosowujecie właśnie pod to, bo możliwości rozbudowy są gigantyczne, co więcej jest jedno koło dla wszystkich klas, tam gdzieś tam dopiero tak zwane ascendancje, czyli jakby promocje, jak macie na postaci, wybierzecie jakiś tam kierunek rozwoju tej postaci, no to każda klasa ma gdzieś tam swoje dodatkowe jakby perki w tym kole umiejętności. No natomiast wszystkie pozostałe te standardowe to już w zależności od tego, jak sobie zbudujecie, a nie jaką klasą gracie. Tak samo jeśli chodzi o ekwipunek, jeśli chodzi o czary, których używacie, wszystkich czarów może używać każda klasa, w zależności tylko od tego, czy sposób, w jaki zbudowaliście postać, pozwoli Wam spełnić wymagania dla danego czaru.
czy dla danego ekwipunku, więc możliwości rozwoju jest po prostu tak dużo. Wiadomo, jak zawsze, jak w każdej grze są metabuildy, które po prostu gdzieś tam gra nimi jest najłatwiejsza, najbardziej optymalna, wydajna, są najmocniejsze, ale nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie, żeby spróbować czegoś zwariowanego totalnie, czego nikt inny nie próbował, albo raczej mało kto próbował. Nie wiem, czy Huntera z laską, czy coś ten deseń, czy z różdżką. No różne pomysły już widziałem, więc tak naprawdę no, jeśli chodzi o ścieżki rozwoju, no to są w zasadzie nieograniczone. I co więcej, poza tą wspomnianą wcześniej ascendancją, ale o ascendancji samej powiemy sobie w innym filmie, to wszystkie zmiany, cały jakby wasz build, waszą ścieżkę rozwoju w każdej chwili możecie zmienić. To, że postać w jakimś tam kierunku niczego nie oznacza, bo w każdym momencie, jak stwierdzicie, że chcecie spróbować czegoś innego, nic nie stoi na przeszkodzie. Możecie zresetować koło, pozmieniać gdzieś tam wasze ustawienia koła, możecie zmienić czary na inne. O systemie czarów też nagramy sobie osobny film, gdzie wam pokażę, jak to działa. Więc jeśli chodzi o rozwój, naprawdę tutaj codziennie możecie, mimo że gracie cały czas jedną postacią, to w zasadzie codziennie możecie grać, powiedzmy, że prawie, że inną klasą, no bo te różnice są, tak jak mówię, możecie zbudować Huntera, który będzie działał jak czarodziejka praktycznie, więc naprawdę te gdzieś tam możliwości rozwoju są gigantyczne. Już nie wspominając o craftingu ekwipunku, no bo nie oszukujmy się, w TB mamy tiery i imbuing, a to jak rozbudowany crafting jest w PoE, który w tej chwili i tak jeszcze jest w trakcie rozwoju, no bo na razie gdzieś tam część mechanik tych craftingowych jest bardzo ograniczona. Po patchu, który teraz nadchodzi, ma się to zmienić, ma ten crafting być bardziej dostępny dla takich szarych graczy bardziej casualowych, no bo teraz niektóre aspekty craftingu były po prostu ciężkie, bardzo rzadkie i no tylko ci najwięksi wyjadacze byli w stanie sobie na to pozwolić, natomiast teraz po patchu to się ma zmienić. Natomiast jeśli chodzi o możliwości rozwoju ekwipunku, no to są naprawdę gigantyczne. No i też jakby to, że uda wam się skraftować jakiś tam przedmiot, ulepszyć, czy tam wypadnie wam jakiś przedmiot, no też naprawdę potrafi być satysfakcjonujące. Wydawało mi się, że w takim hack and slashu raczej to, że tam wypadnie jakiś item, to jakoś nikogo specjalnie nie będzie ruszać, ale uwierzcie, że no potrafi tutaj drop wzbudzić wiele emocji. Tak samo jak choćby jakieś tam konkretne waluty, które mogą wypaść, no bo tutaj waluta działa też totalnie inaczej niż w innych grach raczej i o tym to sobie też nagramy film. Bo gdybym chciał te wszystkie aspekty tak jakby tutaj poruszyć, no to ten film trwałby pewnie 10 godzin, a chciałbym się zamknąć w jakimś takim w miarę sensownym czasie. No tak jak mówiłem, też jest to cały czas jeszcze jakby beta, early access, gra cały czas się zmienia, cały czas się rozwija, dodawane są nowe rzeczy, poprawiane, różne rzeczy są poprawiane, jeśli coś jest za mocne, no to balans tutaj cały czas jest też dopracowywany, no i co najważniejsze i co najbardziej odróżnia tutaj GGG od Chipsoftu, to że oni słuchają graczy, grają przede wszystkim w swoją produkcję, i wiedzą na bieżąco, co jest spoko, co jest nie do końca, wymaga poprawy. Jeśli pojawiają się jakieś aspekty, to na bieżąco gdzieś tam to, co community pisze, biorą to pod uwagę jak najbardziej i jeśli faktycznie coś community uważa, że coś jest kiepskie albo wymaga zmiany bądź poprawy, to naprawdę jest to na bieżąco wprowadzane i to jest, myślę, największy plus tutaj jakby i ukłon w stronę GGG, że oni słuchają swojego community, a nie mają w nosie, byleby się pieniążki zgadzały.
No bo jeśli chodzi o monetyzację tej gry, no to opiera się ona typowo na kosmetyce, czyli nie ma tu tak naprawdę pay to wina. Malutki jest, no bo jak kupicie sobie jakieś tam premium sztaby, no to będzie wam łatwiej handlować i oszczędzicie trochę czasu. Natomiast żeby handlować, czy cokolwiek robić, nie potrzebujecie tych premium sztabów. Dobrze jest je mieć, natomiast bez nich da się żyć. A jeśli o handlu mowa, no handel jest trochę upierdliwy, bo nie ma tutaj, przynajmniej na dzień dzisiejszy, takiego standardowego marketu, tylko działa on tak, jak działał za dawnych czasów w Tibi. No może nie do końca, bo jakby macie stronę, w której wyszukujecie sobie oferty innych graczy, no i potem po prostu kontaktujecie się z tą osobą i wymieniacie jakby osobiście przedmioty, czy tam walutę na przedmioty. Także handel jest taki jakby powiedzmy face to face można powiedzieć. Czasami jest to upierdliwe, no bo jeśli ktoś tam jest w trakcie jakiejś mapy czy bicia bossa, no to może nie odpisywać, albo często się zdarza, że już ktoś w międzyczasie was ubiegł, mimo że ta strona się na bieżąco aktualizuje, no to czasami się zdarza, że ktoś już wcześniej się jakby dostanie do tej osoby i ta oferta nam zniknie, sprzątnie nam tą ofertę sprzed nosa. Natomiast no tak jak mówię, o handlu też sobie coś nagramy. Natomiast no jak mówię, no pay to wina tak jakby tutaj nie ma, bo nie ma boostów, nie ma jakichś wzmacniaczy i tak dalej. Po prostu tutaj możecie sobie kupić jakieś skiny, wyglądy, jakieś efekty do broni, że na przykład świeci wam się łuk na czerwono, czy coś w ten deseń. Ewentualnie jakieś efekty, wyglądy teleportów, ozdoby do waszej kryjówki, czy tego typu pierdoły. I tak jak mówiłem, to wszystko przechodzi między postaciami, jakby jest przypisane do waszego konta, więc możecie używać na każdym sezonie, na każdej postaci bez żadnych tak naprawdę ograniczeń. Jedyne ograniczenie jest takie, że jakby jeśli przełączycie się na inną postać i używacie danego skina na tej postaci, no to jeśli chcecie go założyć na tej drugiej, no to z tej poprzedniej wam się zdejmie. No tak jakby nie jest, wydaje mi się, to jakiś straszny problem, jeśli o to chodzi. No jeśli chodzi o takie aspekty MMO, no to niektórzy mogą być rozczarowani. No da się tutaj grać w teamie, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma to jakiegoś większego sensu, poza tym, że możemy sobie pograć ze znajomymi, pobawić się wspólnie i żeby jakby w ten sposób urozmaicić sobie tą naszą rozgrywkę. Natomiast, tak jak mówię, no, tego MMO tak w takim czystym tego słowa znaczeniu tutaj nie ma. E, Bo tak jak mówię, też gra jest oparta na sezonach i co każdy sezon, tak jakby no tak jak mówię, to tak jakby wam startował nowy serwer i tak jakbyście zaczynali powiedzmy od nowa, no przy czym te postacie wam zostają. No i jest cap levelowy, maksymalny jest 100 poziom, więc potem jakby już nie ma tego wbijania poziomu. Potem tak naprawdę ta gra opiera się na poprawianiu zdobywaniu coraz lepszych przedmiotów, bo jakby tutaj główną siłę postaci tworzą przedmioty, a nie jakby levelowanie. Levelowanie jest nam potrzebne do tego, żeby sobie odblokowywać punkty dookoła umiejętności. Natomiast jakby o sile postaci stanowi tutaj ekwipunek i to na ekwipunku jakby ciąży brzemię tego, że nasza postać jest coraz mocniejsza, więc no jakby cały czas musimy gdzieś tam ten ekwipunek upgrade'ować. Natomiast jest to też w pewnym stopniu bardzo satysfakcjonujące gdzieś tam, czy jeśli ktoś sam craftuje, no wiadomo, że to jest na pewno trudniejsze, czy po prostu farmi kasę i zdobywa i kupuje to od innych graczy. Wszystkie buildy też oparte są właśnie głównie na ekwipunku, bo to, czy jakiś build będzie działał, to też zależy w dużej mierze od tego,
czy dobierzemy odpowiedni ekwipunek właśnie do tego buildu. Natomiast, no tak jak mówię, jeśli chodzi o takie klasyczne MMO, no to nie do końca jest to. To jest bardziej hack and slash, action RPG, coś ten deseń. No natomiast mówię, warto jest tą gierkę ograć, spróbować, bo przede wszystkim największą zmianą w stosunku do Diablo czy do PoE 1 jest to, że tutaj możemy chodzić wsadem, jak w Tibi czy jak w innych tam grach. Nie musimy nie chodzimy już myszką. Możemy, da się to ustawić, że będziemy chodzić tak jak za pomocą myszy jak w Diablo czy innych tam tytułach. Natomiast tutaj już jest opcja, żeby chodzić wsadem i jakby to w dużej mierze mnie osobiście przekonuje, żeby dzięki temu mi się w tą gierkę gra lepiej po prostu. I szczerze powiedziawszy, ja ogrywając PoE na początku, jak tylko wyszedł ten Early Access, to miałem takie wrażenie, jakbym po tych x latach wyszedł z jakiejś piwnicy i zobaczył nowy totalnie świat, bo mam wrażenie, tak jak porównuję sobie teraz Tibię i PoE po tych wszystkich latach grania w Tibię i po tych kilku miesiącach grania w PoE, że no dosłownie czuję się, jakbym wyszedł z jakiejś piwnicy i zobaczył dopiero na własne oczy świat, jak może wyglądać, bo no o ile gdzieś tam w Tibie grałem wiele lat i gdzieś tam w tą gierkę byłem wsiąknięty, o tyle no PoE otworzyło mi oczy, jak ta Tibia, no niestety, ale jest już taką grą dosyć zacofaną w stosunku do tego, co mamy na rynku. No tyle, że też dużo osób twierdzi, że PoE 2 ustanowiła jakby nowe standardy, jeśli chodzi o tego typu gierki, no bo ja też takie mam wrażenie po ograniu gdzieś tam przez chwilę Diablo 4, które totalnie nie powaliło, ograniu Diablo 3, które też jakoś specjalnie mnie nie powaliło, a naprawdę w PoE 2 wsiąknąłem na dosłownie przez 2 miesiące katowałem to tak, że w zasadzie pracowałem, grałem i spałem. Muszę się przyznać, że zostałem na prawie 2 miesiące no-life'em. No teraz oczywiście trochę mniej już było grane, natomiast po nowym sezonie, od nowego sezonu planuję oczywiście już powrócić znowu do regularnego grania, no bo ostatnio po prostu nie miałem za bardzo na to czasu i przestrzeni, dlatego troszeczkę grałem mniej. Ja, co więcej, no też planuję wrócić gdzieś tam ze streamowaniem. Oczywiście streamował będę po Enie Tibie. Natomiast będzie to raczej pod koniec kwietnia bardziej lub początkiem maja niż wcześniej, no bo w międzyczasie planuję wyjazd na wakacje i po prostu nie będę miał jak ani grać, ani streamować. No i oczywiście też chciałbym Was zaprosić do spróbowania tej gry, no i będę się starał nagrać Wam poradniki, filmy, też żebyście mogli po prostu odkrywać jakby tą grę razem ze mną, no i będę chciał przybliżać Wam różne aspekty tej gry, tak żeby po prostu przyswojenie jej było dla Was jak najłatwiejsze, ten start był jak najłatwiejszy. No bo tak naprawdę myślę, że w kilku filmach te podstawowe informacje sobie ogarniemy i na pewno po obejrzeniu takich kilku podsumowujących najważniejsze aspekty filmów będzie Wam dużo łatwiej poznać ten świat, przyswoić go i się w niego zagłębić. No bo wiadomo, jak podchodzimy do tak dużej gierki po raz pierwszy, no to może być dość przerażająca i taka no, ciężka w przyswojeniu. Natomiast jeśli gdzieś tam ktoś nam podstawie jakieś przynajmniej przyłoży, no to na pewno będzie to przyjemniejsze przeżycie i łatwiejsze, przede wszystkim w przyswojeniu. Także już myślę, że jutro albo pojutrze powinien pojawić się pierwszy film, a potem po nim następne. Będę się starał, żeby do startu nowego sezonu już kilka filmów wyszło. Wiele czasu nie zostało, bo to tak naprawdę za 5 dni. No natomiast postaram się, żeby już coś wleciało na kanał w tym czasie.
I w te pierwsze dni zaraz po starcie sezonu, żeby te podstawy już były na kanale do obejrzenia. Nie będzie to proste, sądzę, że czeka mnie teraz długi weekend, żeby to wszystko przygotować i ogarnąć, natomiast postaram się, żeby tak, żeby Wam to wszystko tutaj przybliżyć. No i tak naprawdę chyba nie pozostaje mi nic więcej jak zaprosić jeszcze raz do spróbowania. No i oczywiście, jeśli ten film Wam się podobał, no to zostawcie łapy w górę. Jeśli jesteście ciekawi, jak będą wyglądać moje przygody w PoE oraz no, chcielibyście spróbować i szukacie jakiegoś kanału, który Wam też przybliży te podstawy, no to zostawcie suba, żeby być w miarę na bieżąco z tym, co się dzieje. No i jak ode mnie na dzisiaj to chyba wszystko, tak jak wspominam. Ja polecam PoE 2, naprawdę jest to gra, która jako jedyna od bardzo długiego czasu tak bardzo wciągnęła mnie w swój świat, porównywalnie do tego, jak to było z Tibią i myślę, że naprawdę warto jest ten tytuł sobie obczaić, ograć, albo przynajmniej na początku może obejrzeć jakieś streamy, żeby zobaczyć, jak to wygląda, no bo gra jest według mnie świetna i według mnie to jedna z najlepszych gier, jakie grałem kiedykolwiek, więc myślę, że naprawdę warto. Dzisiaj to wszystko, trzymajcie się, cześć i do usłyszenia, hej.